Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tunerowym. Dzisiaj na warsztacie tuner Pionier F757, ale to jest taki przypadek, który już miałem kiedyś na kanale, to znaczy przerobienie z wersji japońskiej na europejską. Czym charakteryzuje się wersja japońska? No jak widzicie, zakres strojenia to jest od 76 MHz do 90 bodajże, zaraz zobaczymy. Czyli to jest takie dolne, tak jak u nas kiedyś był dolny UKF, no nie w pełni, bo u nas było tam 66, tak, do 75, to jest takie coś pośredniego, do 90, tak, od 76 do 90. Czyli jak można się domyśleć, tuner niewiele nam złapie, może jedną stację RMF tam na 88,2 i nic więcej, także trzeba będzie dokonać przeróbki. Przeróbka to nie tylko przełączenie tutaj procesora na zakres wysoki, ale również dostosowanie głowicy czy obwodów wejściowych, heterodyny, jak i całej pośredniej częstotliwości potem sobie zestroimy. No więc przystępujemy do pracy. Nie będę opisywał tutaj funkcji, bo jest ich niewiele. MPX Mode, oczywiście MPX Noise Reduction, tryb potrójny SSS, potrójny S, wybór anteny, TUMIC, no i to co niezbędne, czyli góra-dół, ustrojenie i banki pamięci. To tyle. Rozkręcamy, zajrzymy do środka i spróbujemy najpierw. Zacznijmy od tego, że zmusimy procesor do pracy w górnym zakresie. Jeśli to się uda, no to reszta Wam poleci, myślę. Ok, żeby sprawdzić, czy coś nam działa, podpiąłem sygnał z generatora 87,5 i jak widać odbiera, czyli tuner jako tako jest sprawny. Tak wygląda wnętrze. Obwód heterodyny, którym będziemy się musieli zająć. Obwody wejściowe. Nie są one może tak bardzo rozbudowane jak w wersjach w tej wersji tunera, który robiłem tam jakiś czas temu. Pośrednia częstotliwość to bardzo podobnie wygląda. No fajny, całkiem fajny, przyjemny tuner, dobrze zbudowany. Niestety nie mamy do odczepu, żeby przepiąć się na zasilanie 230 V, czyli korzystam teraz z zewnętrznego transformatora 230 na 100 V i 100 V jest zasilany ten transformator, bo przypominam, jest to wersja japońska. No dobrze, serwisówka w dłoń i musimy odnaleźć, które elementy są odpowiedzialne za przepięcie tutaj procesora, a następnie dopasowanie obwodów wejściowych i heterodyny. Jeszcze takie pomiary wstępne, 87,5 z generatora. Mamy dostrojone i takie parametry na wejściu, czyli nie ma rewelacji, bo to jest 40 dB SNR, duży szum już i 0,4-0,5 zniekształcenia, czyli co świadczy już o tym, że tuner w oryginale, tak jak przyszedł, po prostu się rozstroił. Obwody wejściowe, jak i obwody tutaj pośredniej częstotliwości są to obwody rezonansowe. One wymagają strojenia co jakiś czas, niestety, ale czas działa na niekorzyść takich obwodów i tyczy się to wszystkich urządzeń odbiorczych lub odbiorczo-nadawczych. Dodatkowo dodam tylko, że tytoń, jeżeli ktoś pali, to ten dym tytoniowy jest zabójcą dla takich obwodów. Szybciej po prostu się one starzeją. To tyle, gwoli takiej ciekawostki. Pierwszy etap prac. Już zmusiliśmy procesor, żeby pracował w granicach 87,5 do 108. W tym momencie musimy zająć się heterodyną, ponieważ ona w tym momencie nie pracuje. No to przystępujemy do kolejnego etapu. Kolejny etap to modyfikacja obwodu heterodyny. Trzeba trochę dodać, trochę odjąć pojemności. No i wsadzamy, zobaczymy, czy ruszy nam całość, czyli czy zaczną się budować oscylacje. Zobaczcie, włączyłem generator, włączyłem pierwszy raz urządzenie, generator na 87,5 i jak widać coś tam już nam łapie. O, nawet złapał nam, jak dobrze słyszę i widzę, to RMF. Także oscylator zagada. Kolejny sukces. Teraz czas zająć się wodami wejściowymi. Ok, nasz tuner już zestrojony. Siła z generatora skalibrowałem po prostu, bo w serwisówce nie do końca procedura ustawienia jest dobrze opisana. Sygnał z generatora standardowy minus 45 dB. Jednej kratki brakuje do maksa.
Takie mamy oto zniekształcenia w tym momencie poniżej 200. SNR wysoko powyżej 70 dB. Jak widać, odbiera nam stację. Zaraz sobie zobaczymy na antenie, jak on łapie stację. Przeróbka musiała być oczywiście nie tylko heterodyna, ale obwody wejściowe. Całkiem przyjemnie udało się to zestroić, co nie jest takie oczywiste i takie, jakby się mogło wydawać, proste. Ok, odpinam sobie moje tu urządzenia. Sprawdźmy sobie w takim razie jeszcze separację stereo dekodera. No tu mamy 50 dB. Kanał prawy do lewego również 50 dB. W trybie MPX Noise Reduction mamy separację na poziomie 30 dB ponad, nawet tak jak opisuje to serwisówka, więc wszystko jest w porządku. W trybie mono mamy podobne zniekształcenia jak w stereo. A co to jest tryb SSS? To jest chyba tryb... Nie mam pojęcia, co to jest tryb SSS, także jego zostawiam. Czułość powyżej 40 dB. Tutaj to jest no, standardowa czułość, się udało uzyskać. Także wszystko wygląda, że jest ok. Dobra, ja podłączę kawałek anteny, zobaczymy, jak on odbiera stację. No ok, w takim razie kawałek anteny podpięty. Dodam tylko, że nie jestem w posiadaniu odpowiedniej anteny dedykowanej do FM-u, także kawałek innej anteny wykorzystywanej na trochę wyższych częstotliwościach, ale myślę, że to nie przeszkadza nam w teście. Jak widać, bardzo dobry sygnał. To wyszukiwanie jest trochę w automacie takie. Ok, następna stacja. Tu mieliśmy stację odległą dość niedaleko. Całkiem bogaty sygnał. Ok, lecimy dalej. I tu ciekawostka, bo Słowacja. Może z lekkim szumem, ale z Noise Reduction. Super sygnał ze Słowacji. Także tuner wyszedł naprawdę bardzo czuły. Lecimy dalej. Kolejna Słowacja. Ale tu już taki szum jakiś. Ok. Coś mi tutaj... O! Także wyszukuje mi stację za stacją. No, fajnie. No naprawdę. Super czuły wyszedł. Tu powinna być zaraz mocna stacja. No, jak widać, wszystko działa. To tyle na ten moment. Dziękuję. Kolejna udana konwersja z japońskiej wersji na europejską. Udana i zaliczona. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.